Dzień dobry. Jeśli chcielibyście poznać roślinę, która jest bardzo odporna na wysoką wilgotność powietrza, a co za tym idzie, nie ma takiej predyspozycji do mączniaka rzekomego czy prawdziwego, jednocześnie ma atrakcyjny, egzotyczny wygląd i jest mało wymagająca, zapraszam do obejrzenia odcinka. Zanim opowiem, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Misia, pomożesz? Uśmiech numer 5. Chyba raczej nie. Pomoże. Eukomis, warkocznica, lilia grzywiasta, lilia ananasowa. Pod tymi nazwami można ją znaleźć. Tworzy 12 gatunków, a ich pochodzenie wspólne pochodzi z Afryki Południowej. U nas zdobi sezonowo latem balkony, tarasy, ogród. Jedynie o czym trzeba pamiętać, to należy ją wykopać, jeżeli mamy ją posadzoną w gruncie, na zimę do pomieszczenia. Ja ją uprawiam od 10 lat i z tego, co zaobserwowałam, to najważniejszym zabiegiem jest to, że jak zbliża się jesień, są te pierwsze przymrozki, zasychają liście, należy ją przenieść do domu. Inne błędy, które mogą się zdarzyć uprawowe, to brak podlewania, ale temu można zaradzić, podlewając, bardzo szybko się regeneruje. Natomiast jeżeli ją zostawimy w gruncie, a zimy bywają różne, u nas w Polsce należałoby ją przenieść, żeby cieszyć się następne sezony jej pięknem. Rośliny wyrastają z bulw i jeżeli latem tolerują właśnie nadmiar wody i dobrze to znoszą, to zimą to już nie szczególnie. Dlatego jeżeli przenosimy ją do piwnicy, to bez dostępu światła nie podlewamy. Misia prawie zawsze jest obecna na planie filmowym. Tu jeszcze kontroluje, co się dzieje za płotem, ale też spogląda, co ja tutaj robię. Co ciekawego kolejnego nakręcam. To jest główne zajęcie. Ciekawość, ciekawość, ciekawość. I tak może przez pół dnia. Co, misiunia? Ja zimuję tę roślinę w piwnicy. Jak zaschną liście, przenoszę ją do temperatury około 10 stopni, ale w zimie w piwnicy jest też tą temperaturą różnie, ale nie spada poniżej 0. Muszę też przeczekiwać, aż przejadą głośne samochody, bo mnie w ogóle nie słychać. Poczekam, aż kolejny samochód przejedzie, a jeżdżą dosyć często. Jak nie samochód, to pies. Takie to są uroki nagrywania w mieście. U mnie w piwnicy temperatura jest około 10 stopni Celsjusza, jest to średnia temperatura. Ona się oczywiście waha, natomiast nigdy nie spada poniżej 7 stopni Celsjusza i dlatego ta roślina bardzo dobrze przezimowuje. Zobaczcie, jak wygląda w deszczu. Jeszcze piękniej. Widać te białe unerwienia po środku liści. Według mnie jeszcze lepiej wygląda. Są sztywne pędy i nawet po wielkiej burzy one dalej są sztywne, nie opadają, nie przeginają się. No chyba że pod wpływem nasion, tak jak tutaj widać, był jeden z pierwszych pędów, ma nasiona, w pełni dojrzałe prawie już, więc można będzie je wysiać, bo rozmnaża się tę roślinę jak przez podział bulw, cebulek takich przybyszowych lub przez nasiona. Zresztą te nasiona nie obrywam, bo bardzo dekoracyjne są. Jak widzicie, wśród przekwitłych fioletowych kwiatków w tym gatunku naprawdę oznaczają się urodą. To jest taki akcent, że wystarczą takie 2 donice i naprawdę robią wrażenie. Ze względu na jej cechy, łatwość uprawy, egzotykę
i to, że nadaje się naprawdę dla początkującego ogrodnika. I to, że tak długo kwitnie, żadna roślina tak długo nie ma dekoracyjnych kwiatostanów, nawet kiedy ma zawiązane owoce, nasiona. Dlatego bardzo Ci ją polecam. Tu widać, jak wygląda warkocznica w lutym. Jest ona, ta donica, w piwnicy. Liście na jesieni zostały obcięte, gdyż tak więdną, zasychają i mogą się tworzyć na roślinie w piwnicy choroby grzybowej. Wystawiam je dopiero na wiosnę, kiedy miną przymrozki. Tu widać takie piękne, małe rozety liści. Balbinka dogląda, jak tam rosną, czy dobrze, czy nie. Tu widać w czerwcu rośliny. Wznoszą się rozetki liści oraz łodygi z kwiatami, pędy z kwiatami. I tu już w całej okazałości widać, jak wyglądają pod koniec czerwca. Jak widać, są naprawdę piękne. Następny etap to roślina w lipcowym słońcu. Wierzchołki pędów kwiatowych przypominają ananasy. Cały czas są zielone, kwiatki są drobne, utrzymują się długo na roślinie. W połowie lipca w zbliżeniu kwiatki, które mają już utworzone nasiona. W pobliżu aranżacja z trawami, miskantem, trzcinikiem ostrokwiatowym, różami, bukszpanami i liliami, które szykują się zaraz do kwitnienia. Roślina z lewej strony była później wystawiona z piwnicy. Widać na razie różnice, które później zanikną. Z nadejściem nocy w oświetleniu lamp reprezentują się jak magiczne świece. Kształt, który urzeka nie tylko za dnia, ale także i w nocy. Zaczęła się jesień, wieją silne wiatry, coraz zimniejsze noce, a liście opadają z drzew. Teraz trawy przyćmiewają urodą warkocznicę. Rozpoczął się spektakl traw, w którym to one grają pierwsze skrzypce. Sprzątam opadłe liście i powoli przygotowuję rośliny do przezimowania. W tym celu przenoszę rośliny, warkocznice, inne rośliny bliżej ściany domu, gdyż zapowiadają coraz zimniejsze noce i obfite deszcze. Pierwsze te przymrozki nie zaszkodzą roślinie, gdyż mają dużą warstwę, grubą warstwę liści, są silne, natomiast obfite deszcze mogą już zaszkodzić w tym, że rozwijają się łatwiej choroby grzybowe, szczególnie, że rośliny będą przeniesione do piwnicy. A tu już zebrane nasiona. Torebki nasienne są bardzo dekoracyjne i nawet gdy są otwarte na roślinie, nie wysypują się z nich łatwo nasiona. Tworzą taką warstwę ochronną. Ja je pootwieram i przygotuję do ewentualnego wysiania. Na koniec kadry z planu filmowego, przygotowania do nagrywania, ustawianie kamery, występujący aktorzy, reżyser i moje wpadki słowne. Dziękuję za oglądanie i za polubienie filmu. Jeśli nie zasubskrybowaliście, jeśli moje